Witamy na panelu Na ile opłaca się różnorodność, rozwój miast i regionów w kontekście dyskryminacji osób LGBT+. Ja się nazywam Krzysztof Kiryczuk. Mam przyjemność poprowadzenia tego panelu, a panelistami, osobami, z którymi będziemy dzisiaj dyskutować o tym są pani Wiktoria Aleksandra Barańska z Koalicji Miasta Maszerujące. Dzień dobry. Pani Krystyna Danilecka-Wojewódzka, prezydent miasta Słupsk. Prezydentka, dobrze, będziemy. Prezydentka. Pani Jolanta Niezgodzka, posłanka na Sejm Koalicji Obywatelskiej, z Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego również. I pan Łukasz Antkiewicz, Open for Business Lead in Poland. Dzień dobry, witam pana. Szanowni Państwo, koszty dyskryminacji każdego roku to prawie 9,5 miliarda złotych. Różnorodność to większa kreatywność. O tej różnorodności dzisiaj trochę chcielibyśmy porozmawiać i od tego zacząć nasz panel. Organizatorem naszego panelu jest Open for Business i na początek chciałbym oddać głos mężczyźnie, przepraszam, Łukaszowi Antkiewiczowi z Open for Business. Chciałbym, panie Łukaszu, żeby pan opowiedział trochę o całej organizacji, o raportach, które tworzycie, o tym, jak powstają te raporty, co z tych raportów wynika. Więc zapraszam. Tak, dzień dobry, dziękuję za przybycie jakby panelistów i państwa, którzy znaleźli czas chwilę posłuchać tego, co mamy do powiedzenia. Wiem, że temat jest trudny i to jest właściwie bardzo jesteśmy wdzięczni organizatorom kongresu w Mikołajkach, że taki temat poruszyli. Temat, który już dyskutowaliśmy na forum ekonomicznym w Karpaczu i temat, który z roku na rok ma coraz więcej zwolenników. I cieszę się, że jesteśmy tutaj w Mikołajkach na kongresie samorządowym. Kim jesteśmy? Open for Business jest to globalna koalicja firm, które działają na rzecz inkluzywności osób LGBT w miejscach pracy. To znaczy my wspieramy pracowników, którzy są mniejszością w miejscach pracy, w tym, żeby się dobrze czuli w tych miejscach pracy. Ale to, co my robimy, to nie tylko wspieramy wewnętrznie firmy, to również to jest to, co my robimy na zewnątrz. To znaczy, że wspieramy wszelkie wysiłki zmian regulacyjnych w Polsce, które by pomogły osobom LGBT żyć lepiej i swobodniej w Polsce, żeby żyć lepiej i swobodniej. Natomiast też to jest ważne dla firm, żeby te firmy wszystkie były otwarte, żeby mogły żyć w otwartym środowisku, ponieważ wiemy, że to, czy firmy inwestują w danej miejscowości, w danym kraju, również zależy od tego, jaki jest klimat w tym kraju, w danym mieście. Dlatego też chcieliśmy poruszyć ten temat w samorządach, dlatego że samorządy odgrywają również kluczową rolę w tym jakie są, czy są otwarte, czy są zamknięte, ponieważ wpływa również to na inwestycje, które są w tych miastach. To znaczy, to jest tak, że jeżeli inwestorzy widzą, że miasto jest zamknięte, szerzy politykę antydyskryminacyjną właściwie, to niechętnie przyjeżdżają do takiego samorządu i niechętnie inwestują w nim, dlatego że wiedzą, że ich pracownicy po prostu w tej miejscowości, w tym kraju będą się czuli źle. I my jako Open for Business działamy w tym globalnie, prowadzimy programy w Europie Środkowo-Wschodniej, prowadzimy projekt w Polsce, prowadzimy również w Azji i w Afryce, czyli w tych miejscach, gdzie ta otwartość na osoby LGBT jest bardzo niska. W Polsce na szczęście to się zmienia i to widzimy i firmy to dostrzegają i nasze działania w Polsce są nakierunkowane na to, żeby to wspierać. I to, co my robimy, to my posługujemy się argumentami ekonomicznymi. To znaczy, z jednej strony mamy ten aspekt społeczny, a z drugiej strony my pokazujemy poprzez raporty, które publikujemy, jak bardzo dużo tracimy na tym, że dyskryminujemy osoby LGBT. 2 lata temu wydaliśmy raport, który został wspomniany przez moderatora, o tym, ile faktycznie tracimy na dyskryminacji osób LGBT. I ekonomiści wyliczyli, że jest to 9,5 miliarda złotych, czyli około 0,40 parę procent PKB, które mogliśmy swobodnie wydać na przykład na służbę zdrowia.
Wynika to z różnych czynników, na przykład z czynnika zdrowia psychicznego, na przykład, że osoby LGBT czują się niedobrze w kraju i mają więcej przypadków depresji niż normalnie ten współczynnik powinien wynosić i służba zdrowia ponosi w pewien sposób koszt, który musimy ponosić lecząc takie osoby. To są różne czynniki, które na to wpływają. My również prowadzimy ranking miast, które mówi o jak bardzo konkurencyjne jest miasto. Ranking jest publikowany co 2 lata, jest to globalny ranking, jest w nim obecnie Warszawa i Wrocław i pokazujemy, jak to miasto jest atrakcyjne inwestycyjnie i jednym z czynników, które jakby badają ekonomiści, jest to, czy miasto jest otwarte, na ile jest otwarte. Właśnie tak jak powiedziałem, w tym rankingu jest Warszawa i Wrocław. 2 lata temu te 2 miasta spadły w rankingu, ale tylko dlatego, nie dlatego, że coś źle robiły, jakby włodarze tych miast, tylko ogólny klimat w kraju związane ze strefami wolnymi LGBT, one się po prostu spadły w tym rankingu. I taki nowy raport wydamy w jesieniu tego roku, będzie kolejny ranking. I już takie zaspoileruję trochę, również na dniach na naszych stronach opublikujemy raport o politykach równościowych w samorządach. Znaczy rozmawialiśmy z największymi właściwie samorządami, które prowadzą taką politykę na temat tego, jak oni to robią, żeby pokazać innym samorządom, jak można po prostu jak traktować to w innych samorządach, jako takie case study dla innych samorządów. I również na podstawie tych rozmów wydaliśmy parę rekomendacji, których pewnie powiemy sobie w czasie dyskusji. To na razie na tyle. Ja będę od pana tu wyciągał trochę te dane z najnowszego raportu na tyle, na ile się da. Zobaczymy. Szanowni Państwo, zanim rozpoczniemy tę dyskusję na temat naszego tematu wiodącego w tym panelu, tu znalazło się słowo różnorodność. Chciałbym, żebyśmy stworzyli taką definicję, czym dla Państwa jest różnorodność. Może od Pani Prezydentki Słupska zaczniemy. Gdyby Pani mogła zdefiniować, czym dla Pani jest różnorodność, co znaczy to słowo? Wiecie Państwo, ja jestem z miasta, które jest takim symbolem różnorodności, ponieważ Słupsk przed wojną był miastem niemieckim, tak jak Szczecin, Wrocław. W 1945 roku stał się miastem absolutnie wielokulturowym. Do Słupska na przykład w największej ilości przyjechali bohaterowie Powstania Warszawskiego, którzy przez Pruszków, kiedy szukali miejsca na ziemi, wylądowali w Słupsku. Nie wiem dlaczego akurat w Słupsku, być może tam pociąg, to była ostatnia stacja, się zatrzymywał. Dość powiedzieć, że na przykład najbliższa rodzina Magdy Gessler, mówię to nazwisko, żeby dać skalę rozpoznawalności. Jej babcia, jej dziadek, jej ojciec, potem absolwent szkoły, w której potem pracowałam jako nauczycielka i dyrektorka, oni zostali w Słupsku, przez wiele lat mieszkali w Słupsku. Stworzyli restaurację Warszawianka, w Słupsku dzisiaj jest ronda i ulice mają imiona bohaterów Powstania Warszawskiego, którzy zostali w Słupsku, byli lekarzami, prawnikami. 10 rond i ulic to są imiona dawnych warszawiaków. Ale też przyjechali ludzie z tak zwanych Kresów Wschodnich, pamiętajcie, tak? Czyli ci, którzy tak naprawdę zostali wypędzeni po wypędzeniu z kolei Niemców ze Słupska, bo ja mówię o tym zjawisku wprost. Przyjechali ludzie z Lubelszczyzny, bo poszukiwali dla siebie szansy z tej dosyć kostycznej jednak, choć polskiej ziemi. Przyjechali ludzie z Poznańskiego. Mówię, to była inteligencja, która tworzyła podwaliny nowej rzeczywistości polskiej. Zostali także Niemcy. Moja teściowa osobista została, ponieważ czekała na swego chłopaka, który był na froncie wschodnim, bo obiecali jako młodzi ludzie, że tu się w Słupsku w Sztolpie spotkają, bo przecież co oni złego zrobili. Nie doczekała. On w 1956 roku wyszedł z niewoli sowieckiej, spotkali się 40 lat później. Więc i Niemcy byli. Słuchajcie, byli potem ludzie, którzy zostali niestety po rzezi wołyńskiej przesiedleni w ramach akcji Wisła. W związku z tym w Słupsku jest paleta różnych narodowości. Dla mnie różnorodność to jest to jest wartość wszystkich naszego miasta. To jest różnorodność, powiedzmy, narodowościowa, kulturowa, obyczajowa, także kultury pracy, zwyczajów. Dzisiaj dzięki temu myślę, że byliśmy tak bardzo różnorodnym miastem. Robert Biedroń w drugiej turze mógł wygrać te wybory. Naprawdę. Tylko dlatego, że to miasto uznało, że on w żaden sposób nie jest obcy. On się po prostu wpisuje w charakter tego miasta. Dla mnie różnorodność to jest wielka wartość i ja na niej buduję potencjał naszego miasta, o czym pewnie później. Pani Krystyna Danilecka-Wojewódzka. Różnorodność to wartość kulturowa, obyczajowa. Pani Wiktoria Aleksandra Barańska, Koalicja Miasta Maszerujące. Poprosimy o Pani definicję różnorodności. Ojej, przepraszam.
Okej. Ja bym powiedziała, że różnorodność właściwie jest takim stanem naturalnym, bo ludzie naturalnie są różnorodni, różnimy się od siebie. I tym, na czym uważam, że najbardziej powinno nam zależeć, jest uznanie tego i celebracja tego, bo dzięki temu możemy w pełni wykorzystywać swój potencjał, zarówno jako osoby, jak i jako społeczności. Wiemy z bardzo wielu badań, że różnorodne zespoły lepiej pracują, są bardziej kreatywne, są bardziej skuteczne w rozwiązywaniu problemów, bo po prostu mając różne osoby z różnymi perspektywami jesteśmy w stanie lepiej wyłapać różne kwestie, zwrócić uwagę na rzeczy, które nie przyszłyby nam do głowy w grupie jednorodnej. Dlatego bardzo wierzę w to, że jeśli będziemy mieć otwartą głowę na siebie nawzajem, słuchać siebie nawzajem przede wszystkim, podchodzić z szacunkiem do swoich doświadczeń płynących z bardzo różnych rzeczy, płynących z kultury, z narodowości, z tożsamości płciowej, z orientacji psychoseksualnej, ale także z poziomu majątku, z rodziny, z jakiej pochodzimy, z naszych doświadczeń zawodowych, z naszej historii, to będziemy w stanie skutecznie się wspierać i dochodzić do dużo lepszych rozwiązań i być szczęśliwszym, lepiej rozwijającym się społeczeństwem. Dlatego powiedziałabym, że różnorodność jest wartością oczywiście, ale też takim naturalnym potencjałem, który już tu jest, tylko musimy go zauważyć i pozwolić mu się rozwijać. Pani Jolanta Niezgocka, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Dla mnie różnorodność to są te wszystkie cechy, które czynią nas wyjątkowymi. I ta wyjątkowość jest ogromną szansą. Oczywiście to też jest olbrzymia wartość, jak to już zostało wspomniane. Różnorodność to olbrzymi potencjał, który możemy wykorzystać bądź nie. I dla mnie to jest taka podstawa, która stanowi siłę do rozwoju na różnych obszarach. A ja jeszcze mogę? Jedno zdanie. Tak, oczywiście. To też wynika z inspiracji waszymi wypowiedziami. Mi się wydaje, że kiedy jest różnorodność, to jest łatwiej na otwartość, nigdy odwrotnie. Otwartość się rodzi wtedy, kiedy jest rzeczywiście ta chociażby kulturowa, etniczna różnorodność wpisana już w tkankę miasta czy naszej miejscowości. Panie Łukaszu? Łukasz Antkiewicz. To ja bym trochę inaczej powiedział z punktu widzenia biznesu. To znaczy pochodną kreatywności, co jest ważne dla biznesu, jest efektywność i wydajność. To znaczy jeżeli mamy kreatywne zespoły, które czują się dobrze w pracy, w naszych miejscach pracy, to, no to znaczy bardziej efektywniejsze i bardziej jakby ta praca ich jest po prostu bardziej skuteczniejsza, co przynosi jakby wymierny dochód również dla przedsiębiorcy tak naprawdę. Więc jeżeli im bardziej pracownik chce żyć w tym w tym miejscu pracy, jest bardziej wydajniejszy tak naprawdę. Więc to jest dla mnie ważniejsze, to jest jakby tej pochodna tej kreatywności. Bo to, co jest ważne i pewnie to się trochę powtórzę, ale to jest to, co biznes bardzo odczuwa, to jest tak zwany drenaż mózgów, czyli generalnie nie będzie tej kreatywności, jeżeli w tych firmach nie będzie talentów. A jeżeli nie będziemy przyciągać tych talentów, no bo będziemy mieli taki kraj, w którym będą się po prostu z nim źle czuli, będą wybierali inne rynki pracy na zachodzie, no to znaczy możemy zapomnieć wtedy o tej kreatywności, tak? Więc to jest jakby z punktu widzenia biznesu bardzo ważne. To ja już teraz zaczynam wbijać szpilę w to nasze piękne mrowisko. Zdefiniowaliśmy sobie różnorodność, wszystko tak pięknie, ładnie brzmi. To skąd w ogóle w Polsce strefy wolne od LGBT? Usuwanie ludzi LGBT i wykluczanie ludzi LGBT w firmach. Skąd to się bierze? Dlaczego to się bierze? Pani prezydentko. Kochani, Dużo, prawda? ze strachu, a strach się bierze z niewiedzy. Musimy sobie zawsze uświadamiać, że scientia est nostra vis, czyli wiedza jest naszą siłą. Jeżeli nie mamy wiedzy, to się dajemy bardzo łatwo zmanipulować różnym podszeptom, strachom, bij Żyda, bij homoseksualnego, z totalnego schematycznego myślenia, wynikające także niestety z upartyjnienia mózgów niektórych ludzi, więcej, powiem jeszcze niestety, z siły oddziaływania części duchowieństwa polskiego, bardzo konserwatywnego, bardzo też według mnie przerażonego jakąkolwiek nie nowością, normalnością, bo skądże on może znać tak naprawdę normalność. Proszę Państwa, stereotypy, podam jeden przykład. Przez
pół roku musiałam walczyć z panią kurator oświaty, oczywiście już jedna z tych, która szybko została odwołana, która nie zgadzała się na to, żebym ja na stanowisko dyrektora przedszkola powołała mężczyznę. Wiecie, jaki podtekst był? Że chyba mężczyzna po to chce być dyrektorem przedszkola, żeby te dzieci tak naprawdę molestować. On był nauczycielem wcześniej klas 1-3, pracował z dziećmi. Naprawdę musiałam długo zabiegać o to, potem już przy drugim było łatwiej, są świetni w ogóle dyrektorzy. Jest takie schematyczne myślenie, że pewne role zawodowe przypisujemy konkretnej płci. I ta zmiana, że dzisiaj pielęgniarzami są mężczyźni, też się przez nas musiała przetoczyć. Więc uważam, że z tego, że ciągle jesteśmy w takim społeczeństwie z przyczyn braku wiedzy, a wtedy lęków różnych i podszeptów, które nami rządzą, jesteśmy po prostu zamknięci. Widzę różnicę pomiędzy Polską południową, tą tradycyjnie Polską, która nie miała takich nowinek, jak miała Polska Zachodnia czy Północna, ze względu na naszą historię specyficzną. Więc w tym upatruję przede wszystkim, ale nade wszystko wiedzy, która rzeczywiście powinna być, zaczątkiem jej powinno być przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła średnia. I ja widzę dramat ostatnich 8 lat. Byłam nauczycielką i dyrektorką liceum w Słupsku. Wiem, co myśmy robili w latach 90. Prowadziliśmy przedmiot wiedza o życiu seksualnym człowieka, nie o technikach seksualnych, przecież tylko o właśnie różnorodności i rozumieniu. A co się stało, kiedy Robert postanowił, uchwałą Rady Miasta zresztą, wprowadzić ten przedmiot prowadzony przez organizacje pozarządowe. Taki był potężny opór kuratorium, że dyrektorzy bali się zapraszać organizacje pozarządowe na tego typu zajęcia do szkół. W związku z tym mogliśmy je prowadzić tylko po lekcjach w siedzibach organizacji pozarządowych. Jaki był skutek? Młodzież ma milion innych zajęć po lekcjach, tak? Więc jeżeli nie będziemy mieli naturalnego elementu edukacji od poziomu według mnie 8 klasy, dobrego, nie przez siostry katechetki, na przedmiocie, który nazywa się wiedza o życiu człowieka, czy wychowanie do życia w rodzinie. Wychowanie do życia w rodzinie. Jak nie będziemy mieli porządnego, może nazwijmy to inaczej, może nazwijmy to przygotowanie do pełnienia jakichś ról w życiu, jak ten seks tak przeraża nas, skoro sądzimy, że z kapusty chyba ciągle jesteśmy jednak wydobywani, to musi być podstawa. Ja wierzę głęboko w to, że to, co powiedziała pani Barbara Nowacka, nasza ministra edukacji, że będzie to po prostu pełnostandardowy, poważnie traktowany, bardzo potrzebny przedmiot i będzie mówił o tym, czym się różnimy i dlaczego to jest cudowne, że się różnimy i jak z tego zrobić wartość. Więc jeszcze raz, wiedza, która daje siłę człowiekowi. Wiktoria, a u ciebie jak to wygląda? Jak ty postrzegasz te historie? Strefy wolne od LGBT, skąd to wszystko się bierze? To po kolei, bo ja bym jeszcze chciała nawiązać do tego lęku wśród dyrektorów. On był ogromny, ale czasami było dla mnie zaskakujące to, kto się bał, a kto się nie bał, bo ja pracowałam jako edukatorka i prowadziłam warsztaty dla młodzieży i miałam takie doświadczenie, że jak próbowałyśmy z koleżanką zrobić warsztaty pod Warszawą, Brwinów, Podkowaleś na te rejony, to ostatecznie wszyscy dyrektorzy odmówili i stwierdzili, że za bardzo się boją, że przyjdzie Lex Czarnek, że zamkną te szkoły, to były głównie prywatne szkoły i po prostu nie dało rady, więc zrobiłyśmy ostatecznie ten warsztat. Tak, po prostu zrobiłyśmy go w sali, którą nam udostępniono przez klub taneczny chyba i jako zajęcie takie pozalekcyjne. Ale parę miesięcy potem odezwał się do mnie Dom Dziecka w Sanoku. Ja pochodzę z Sanoka, bo tam akurat jest taka ekipa, która stwierdziła, że oni się nie boją, oni chcą. I zrobiliśmy zajęcia i te zajęcia były fantastyczne, bo u nas w Polsce Południowo-Wschodniej mam wrażenie, że oczywiście jest tak co do zasady przekrojowo bardziej konserwatywnie niż po zachodniej stronie, ale młodzież jest fantastyczna. Oni czasami nie mają idealnego języka do nazwania niektórych rzeczy, ale są wspaniali, są bardzo otwarci, są bardzo ciekawi drugiego człowieka i to było dla mnie naprawdę wspaniałe doświadczenie, bo też trochę nie wiedziałam, jak to będzie na tych warsztatach i jakiego poziomu wiedzy i jakich poglądów się spodziewać, a byłam naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczona, jak bardzo otwartą mamy młodzież na Podkarpaciu i jacy są fantastyczni.
A jeżeli chodzi o to, co już było powiedziane, to ja się bardzo zgadzam, że to jest kwestia lęku. To jest kwestia tego, że ludzie się boją otwarcie mówić o sobie i trochę wpadamy wtedy w takie błędne koło. Bo jeżeli ktoś nie miał nigdy okazji poznać osoby reprezentujące jakąś grupę społeczną, to będzie bazował na stereotypach, bo tak naturalnie działa nasz mózg. Używamy stereotypów, żeby sobie trochę zaoszczędzić energii. I w tym momencie, jeżeli mamy okazję się spotkać z drugą osobą, z jedną, drugą, trzecią reprezentantką danej grupy, to możemy skonfrontować te swoje stereotypy, swoje wyobrażenia i wtedy zaczynamy się uczyć, że okej, ta osoba ma tak, ta osoba ma inaczej, nie ma się czego bać, wszystko jest w porządku. Ale w sytuacji, w której żyjemy w powszechnym strachu, a jeszcze przychodzi ktoś i zaczyna to wykorzystywać politycznie, jak to było przez ostatnie 8 lat, to ludzie żyją tą narracją, tą opowieścią, którą słyszą w mediach, a nie będą wiedzieli, że ten gej to nie jest ta straszna persona z wiadomości, o których usłyszeli, tylko to jest ich sąsiad, który im zrobił wczoraj zakupy, bo byli chorzy, bo będzie się bał opowiedzieć o swojej tożsamości, ze względu na klimat polityczny, w jakim żyjemy. Oczywiście to się zmienia, bo to się zmienia globalnie i nie jesteśmy samotną wyspą, więc w Polsce też się zmienia. I społeczeństwo zmienia się bardzo szybko, bo wiemy już z badań, że ludzie stają się coraz bardziej i bardziej otwarci i te zmiany postępują. Gorzej z klasą polityczną było do tej pory, ale mam nadzieję, że to też będzie już kwestia, mam nadzieję, że miesięcy, kiedy doczekamy się zapisów prawnych, które są dla nas jako społeczności niezwykle ważne. Oczywiście mowa tu o związkach partnerskich, równości małżeńskiej, dostępowi do godnej tranzycji, ale także o zmianie kodeksu karnego, o uwzględnieniu orientacji psychoseksualnej i tożsamości płciowej jako przesłanek w zapisach na temat mowy nienawiści, bo obecnie jedyne miejsce, w którym takie przesłanki się pojawiają, to jest kwestia dyskryminacji w pracy. Natomiast w przypadku mowy nienawiści, w przypadku ataków nie ma takich kategorii, co oznacza, że jeżeli ktoś ulegnie atakowi ze względu na przykład na swoją orientację psychoseksualną, to nie są prowadzone takie statystyki, nie jest to zakwalifikowane jako przestępstwo z nienawiści, tylko po prostu atak taki, jak byłby na tle konfliktu o jakąś personalną kwestię. Więc to są bardzo duże problemy, jeżeli chodzi o poziom ogólnokrajowy. Natomiast jeżeli chodzi o poziom samorządowy, to w tym momencie strefy wolne od LGBT na szczęście, mam nadzieję, że już niedługo zaczną być historią, bo w szczytowym momencie mieliśmy... Już są już historią, już prawie stają się są, historią. ale jeszcze jest ostatnie 10 miejsc, więc jeszcze musimy chwilę poczekać. To jest dokładnie 9 gmin i powiatów i miasto Dębica, które usunęło taki najbardziej kluczowy akapit z uchwały, natomiast sama w sobie uchwała jeszcze wciąż pozostała, ale to jest już tylko 10 uchwał, a było ich 105 i to był teren 1/3 powierzchni Polski. Zaraz do tych kosztów miast i regionów wrócimy, ale pani Wiktoria wspomniała o jednej ważnej rzeczy. Uregulowania prawne i o to chcę się zapytać panią posłankę. A może rzeczywiście to jest problem, że nie mamy regulacji prawnych? Może to trzeba odgórnie uregulować? Oczywiście, że problemem jest to, że nie mamy odpowiednich regulacji prawnych, ale wracając jeszcze chciałam dodać do tego, co mówiły moje przedmówczynie, że to nie jest tak, że my się jako społeczeństwo sami z siebie zradykalizowaliśmy w ostatnich latach. To wszystko było podsycane przez polityczki i polityków niestety, bo inicjatorami tych wszystkich uchwał w sprawie wyznaczenia stref wolnych od LGBT no nie byli mieszkańcy, to nie były inicjatywy obywatelskie, to były inicjatywy polityków, którzy
tą nagonkę wobec osób ze społeczności LGBT wykorzystywali do swoich konkretnych celów politycznych. Byli to po pierwsze cudzoziemcy, a po drugie były to osoby ze społeczności LGBT i ten strach był podsycany i on wzrastał w społeczności i stąd się wzięła ta skala homofobii w ostatnich latach i to, że przez to, że politycy mówili o tym głośno i sami mówili o tym, że osoby ze społeczności LGBT to nie ludzie, tylko ideologia, to dało przestrzeń dla radykałów do tego, żeby oni mogli poza słowa przejść jeszcze do czynów. No przecież wszyscy widzieliśmy, co się działo na przykład na Marszu Równości w Białymstoku w 2019 roku. Te osoby, które były najbardziej radykalne, które miały w sobie najwięcej agresji, właśnie poprzez takie działania polityczne dostały dla siebie przyzwolenie na to, że mogą przejść o krok dalej. I oczywiście tę różnorodność trzeba wprowadzać na poziomie i zarówno samorządowym, i rządowym i oczywiście te polityki są różne, ale jednocześnie się uzupełniają, no ale coś, czego nam bardzo brakuje i o czym też wspomniała już moja przedmówczyni, to przede wszystkim ustawa o związkach partnerskich docelowo, o równości małżeńskiej, wprowadzenie kar za to, że no nie można mówić ani krzywdzić nikogo słowem i ta przemoc jest motywowana wyłącznie po prostu orientacją seksualną i tutaj te przesłanki poza orientacją seksualną i tożsamością płciową jeszcze powinny być rozszerzone o wiek i o płeć. Dalej to jest kwestia ustawy o uzgodnieniu płci, zmiany definicji rodziny. Tych kwestii jest bardzo, bardzo dużo i ja mam w sobie mnóstwo nadziei i wierzę, że to się wszystko uda zrobić w najbliższych latach. Nie chcę powiedzieć w najbliższym roku, bo nie wiem, co się stanie po uchwaleniu tych ustaw przez Sejm i przez Senat i nie mam niestety zaufania co do tego, że prezydent podpisze te ustawy, ale mam nadzieję, że to w tej kadencji się jeszcze wydarzy. I pierwszą płaszczyzną to jest jakby polityka rządu prowadzona w tej sprawie, a druga płaszczyzna to jest ta kwestia samorządowa i te działania się mogą uzupełniać i dzisiaj jest tak, że to samorządy tutaj prowadzą są na pierwszym planie i prowadzą tą politykę różnorodności w dużej mierze i to polscy politycy, polityczki nie nadążają za zmianami społecznymi, za oczekiwaniami tak naprawdę, nie reprezentują ich w 100%. A może się boją, Panie Łukaszu? Dodam to, co pani poseł mówiła i się w zupełności zgadzam. Nie zgadzam, tak? Nie, zgadzam się, zupełnie się zgadzam. To znaczy, to jest jakby strefy wolne LGBT, to gdybyśmy zapytali mieszkańców tych samorządów, gdzie te strefy były, czy oni w ogóle popierają je, to pewnie byśmy dostali odpowiedź, że 90% nie. Że wynika to zupełnie z totalnego wyrachowania politycznego, jakiejś takiej potrzeby, która zupełnie nie jest zbieżna z tym, jakie jest społeczeństwo, bo społeczeństwo się zmienia i generalnie nie przeszkadza im ktoś, czy jest osobą gej, czy nie, czy jest osobą transseksualną, to ludziom przestaje to przeszkadzać i to nie jest nawet tematem jak gdyby takiej debaty wewnątrz społeczeństwa. Natomiast to jest totalne wyrachowanie społeczne. Jeszcze jedna rzecz, która jakby to jest totalna, samorządowcy, którzy uchwalili te strefy wolne od LGBT, zrobiły totalną krzywdę osobom homoseksualnym, dlatego że są badania z Uniwersytetu z Massachusetts, tak, które mówią o tym, że w strefach, które badały w ogóle wpływ stref LGBT na zdrowie psychofizyczne osób z mniejszości seksualnych. No i wynika z nich, że jakby w tych rejonach, gdzie te strefy uchwalono, wzrosła przypadków popełnienia samobójstw, liczba samobójstw, która jest popełniana, wzrosła o 14%, więc jakby to jest totalna krzywda. Ja bym nakłaniał w ogóle samorządowców, żeby może, ponieważ ten klimat się zmienia, może uchwalajmy strefy przyjazne osobom LGBT i pokazując taki, ja wiem, że to pewnie jest bardziej taki symbol, ale on pewnie też pokaże także inwestorom pewnie, że my tutaj jesteśmy otwarci generalnie, tak więc to jest taki mój postulat. Nie twórzmy żadnych stref, nie twórzmy żadnego getta, po prostu normalnie działajmy. Proszę Państwa, co jest najlepszym sposobem pokazywania tej różnorodności? Wzór. Robert Biedroń powie wam to zawsze publicznie. On przez 4 lata nie doznał żadnej przykrości w Słupsku, a był bardzo aktywny. Krzysztof Śmiszek, jego partner, dzisiaj wiceminister sprawiedliwości, nie doznał żadnej przykrości, a byli bardzo w Słupsku aktywni. Dlaczego? Bo jeden i drugi jest wysoko wykształconym człowiekiem, bardzo pozytywnym, nie bojącym się bardzo bliskich relacji, otwarcie mówiącym o swojej orientacji, zaprzyjaźnionym z wieloma ludźmi. Wiecie, co było wartością także dla mnie?
że nagle ja w Słupsku, ja znałam środowisko LGBT, ale jak się okazało, ograniczonym zakresie. Natomiast bardzo wiele ludzi nie tylko się jak gdyby otworzyło, nie chcę powiedzieć ujawniło, tego słowa nie znoszę, otworzyło, ale też przyjechało do Słupska. Do dzisiaj został fantastyczny nauczyciel plastyki w szkole, w liceum plastycznym, który przyjechał właśnie dlatego, że poczuł, że ma tutaj jakąś swobodę działania. I to jest najważniejsze. Ja do pani posłanki, wiecie, ja absolutnie uważam, że prawo musi być ustanowione, ale zawsze mam jeszcze ten lęk jako praktyk, samorządowiec, żeby ono było respektowane, bo my nie mamy, najgorsze jest prawo, które jest nierespektowane, prawda? Więc absolutnie te zapisy musimy mieć, ale na przykład mamy ustawę o czystości języka polskiego. Kto z was obecnych tutaj zwraca uwagę, kiedy rzuca młodzież, dorośli, gdziekolwiek w przestrzeni publicznej najgorszymi przekleństwami? Powinniśmy powiedzieć, ale kochany, jest ustawa, powinniśmy wskazać ciebie. W związku z tym w nas musi być takie naprawdę absolutne poparcie. Młodzież jest, tak jak powiedziałaś, jest absolutnie teraz otwarta i przestała się już tak bardzo bać. To jest kwestia środowiska, w którym oni się czują bardzo przyjaźnie. Na studniówkach sami widzicie, jak często dziewczyna występuje swoją partnerką. Ja to w moim środowisku słupskim widzę bardzo często. Mówię, ja jestem być może ze szczęśliwego miasta przez tę różnorodność i z tego, że to szczęście rzeczywiście wynikało z tego, że tyle fajnych osób, które się pokazały, pociągnęło za sobą. Myśmy w tym roku zrobili pierwszy słupski marsz równości, ale on był naprawdę na bardzo znaczącą skalę. Słuchajcie, nie było żadnych jakieś próby były, ale łatwo to zgasić, jeżeli się będzie gasiło dobrem, a nie wchodzenia w polemikę. Więc prawo najpierw, to, które daje gwarancję ludziom, bo im to jest potrzebne dla poczucia bezpieczeństwa, żeby nie myśleli samobójczych. Strefy teraz przyjazne, to jest trochę takie, wiecie, takie retorsja do tych stref. Ja chciałabym, żeby to było, że ktoś jest różny, różnorodny, żeby to było normalne, a nie wyjątkowe. To prawda, ale ja mówię tylko o symbolu, bo ja też wierzę, że za tym pójdą konkretne działania również samorządów generalnie, więc to tylko taki symbol, który chciałem zaznaczyć. Ja bym powiedziała, jeśli mogę, że takie uchwalanie stref przyjaznych w pewnym momencie, kiedy te strefy wolne się zaczęły mnożyć, to faktycznie był fajny sygnał i byłam na sesji Rady Gminy Bobrowice na zaproszenie kolegi radnego, który chciał coś takiego uchwalić, ale wydaje mi się, że teraz bardziej niż w symbole oczekujemy po prostu konkretów, otwartości na rozmowy z nami jako społecznością, wsparcia dla organizacji w uzyskaniu lokali, w których będą mogły robić warsztaty, wsparcia dla działań edukacyjnych, takiego pokazania, że osoby mogą się dobrze czuć w mieście, mogą realizować swoje działania, mogą liczyć na wsparcie samorządu. Takie realne, konkretne działania są dużo ważniejsze niż uchwalenie uchwały z nazwy, a potem czasami różnie to bywa. Więc tutaj jednak przede wszystkim konkrety i przede wszystkim słuchanie potrzeb lokalnej społeczności. Wspomnieliśmy tutaj o kalkulacji politycznej, jeśli chodzi o dyskryminację, że jest robiona w kontekście politycznym. Mnie przeraża ta kwota, o której mówiłem na samym początku naszego panelu i mnie przeraża trochę ta historia i te dane, o których mówił pan Łukasz. 9,5 miliarda każdego roku to są koszty dyskryminacji. No dobrze, co i ile traci samorząd, same miasta przez dyskryminację i jak z tym walczyć, jak o to zawalczyć, żeby te miasta i te samorządy nie traciły. Ja widzę już tę kalkulację finansową po wycofywaniu się ze strefy LGBT, tak? Bo to widać. Ale pytanie do państwa, jak z tym walczyć, żeby ten biznes przyciągać do miast i żeby to wykluczanie i ta dyskryminacja nie wisiała na sztandarach politycznych? To udowadniać, że miasto czy region jest miastem, regionem otwartym, różnorodnym, ale nie poprzez uchwalanie właśnie jakichś dokumentów czy planów, tylko poprzez konkretne działania. I to się da zrobić, bo no biznes, no mamy taki globalny trend, że biznes przyjmuje taką politykę różnorodności, inkluzywności i lokuje swój kapitał też w miejscach, które
tworzą przyjazne środowiska też dla tego biznesu, ale też przede wszystkim dla jego pracowników, bo no, ludzie nie będą chcieli żyć w środowisku, które no, stanowi dla nich jakieś zagrożenie, gdzie nie czują się bezpieczni, bo jeżeli nie mogą mówić wprost o swojej orientacji, czują się zastraszane, no to jednocześnie spada ich wydajność, no, spada ich poziom poczucia bezpieczeństwa, ale też samopoczucia, więc to się automatycznie przekłada też na jakość pracy i na jakość tego życia. Więc takie realne działania, które może robić samorząd, to przede wszystkim wspieranie organizacji pozarządowych, grup aktywistycznych, które działają na rzecz społeczności LGBT+. To jest wspieranie finansowe, ale to jest też wspieranie w postaci udostępnienia, tak jak już powiedziała moja przedmówczyni, lokalu, czy tak jak to się dzieje na przykład we Wrocławiu, szkolenia dla pracowników MOPS-u z inkluzywnego języka i no w ogóle z tego, to tak może źle zabrzmi, ale z tym, czym jest społeczność LGBT, kto to jest, tak? I jakie są prawa tych osób, jakie powinny być prawa tych osób. To są szkolenia dla nauczycieli, szkolenia dla psychologów, dla specjalistów z spraw społeczności osób LGBT+. To jest też udowadnianie, że ten samorząd jest otwarty poprzez wspieranie tej widoczności, wywieszanie flag, wspieranie Marszu Równości, wspieranie Miesiąca Dumy. We Wrocławiu na przykład była się debata, ale też wystawa, na której były pokazane zdjęcia z 15 lat maszerowania po wrocławskich ulicach. Więc tych działań jest mnóstwo. To są kolejna sprawa. Mieszkania treningowe dla osób, które wychodzą z kryzysu bezdomności, a też to są osoby ze społeczności LGBT, bo te osoby często są wykluczane ze swojej rodziny, tracą ten kontakt, bo ich rodzina nie jest w stanie pojąć no, i zrozumieć, odnaleźć się w tej nowej sytuacji. Więc tych działań jest bardzo dużo. To też jest kwestia wizerunku tego miasta, bo nasze miasta partnerskie też pytają o to, bo to też jest współpraca z miastami partnerskimi gospodarcze. Też pytają o to, czy na przykład Wrocław też jest strefą wolną od LGBT, więc to ma wszystko wpływ i nie będziemy przeciągać tych inwestorów zagranicznych, jeżeli będziemy mieć wizerunek miasta, które jest zamknięte, gdzie osoby nie czują się bezpiecznie, gdzie czują się dyskryminowane, gdzie dominują uprzedzenia i stereotypy, gdzie ktoś będzie bał się po prostu swobodnie chodzić po ulicach. To mogą robić samorządy, więc tych działań jest bardzo dużo, ale z tym jednocześnie może iść no, uchwalanie takich miejskich polityk, które będą wyznaczały jakąś strategię długofalową, żeby osoby ze społeczności LGBT były uwzględniane na różnych płaszczyznach. No, są też dokumenty, które można uchwalać, Karta Różnorodności, którą podpisują samorządy, Plan Równości Płci, który w zasadzie musiały te samorządy już teraz uchwalić, żeby też same z siebie nie pozbyć się środków europejskich. No i Karta Równości w życiu lokalnym kobiet i mężczyzn, której sygnatariuszem też jest Wrocław, która też obliguje nas do uchwalania planu równości i samo to, że ten plan równości dzisiaj jest we Wrocławiu uchwalany, plan równościowego działania i on jest konsultowany, to jest kolejna przestrzeń, gdzie my wychodzimy do mieszkańców i będziemy z nimi uchwalać określać ten równościowy plan. No i to się rodzi oczywiście z wieloma, to się wiąże oczywiście z wieloma no, takimi atakami na te działania, bo wcześniej mówiliśmy o równości płci, to teraz dodajemy do tego jeszcze równość wszystkich osób bez względu na orientację. Tego jest dużo, ludzie się tego boją, ale ten strach przez te lata był podsycany, więc musimy być teraz przez chwilę cierpliwi, żeby raz jeszcze spokojnie edukacją to tłumaczyć, kampaniami informacyjnymi, ale jeżeli jest otwarty samorząd, otwarty włodarz i jest osoba w strukturze miasta, która odpowiada za prowadzenie tych polityk, to da się wszystko zrobić, bo to nie jest tak, że my jesteśmy zamknięci jako ludzie, tylko no, ten strach w nas jeszcze mocno siedzi, który był powodowany przez ostatnie lata. Drodzy Państwo, ale my ciągle poruszamy się w takiej sferze prawnej. Moje pytanie teraz brzmi. Jest sobie młody człowiek, żyje w małym mieście, jest gejem, idzie do pracy, boi się przyznać przed swoimi kolegami i koleżankami, że jest gejem. Jedyna szansa dla niego, żeby czuć się dobrze w swoim środowisku pracowym, to jest wyprowadzenie się do dużego miasta. Jak w takim razie i co zrobić, żeby ten młody człowiek w tym małym miasteczku, pracując dla firmy, zakładam, że jest człowiekiem bardzo, bardzo inteligentnym i przynosi wielkie zyski firmie.
Co zrobić, żeby on tam został, żeby on czuł się swobodnie i dobrze? To ja powiem. To jest jakby wspólna praca biznesu i samorządu. To nie jest jakby praca tylko samorządu czy jednej osoby. To jest wspólna praca. Ten biznes musi wiedzieć, że może być otwarty w danej społeczności. Jeżeli samorząd również daje mu takie pole do działania, żeby być w tym środowisku otwartym. Więc to jest też zmiana mentalności przedsiębiorców. My jako Open for Business również łatwiej działać oczywiście z dużymi globalnymi firmami, które jakby już ze swojej kultury mają to otwartość i inkluzywność. Natomiast my jako Open for Business staramy się w tej chwili działać z mniejszymi przedsiębiorcami, tak żeby ich uczyć, jak budować inkluzywne środowiska. No ale oczywiście tu wsparcie samorządów jest również ważne, czyli to podoba mi się postulat, który powiedział właśnie Robert Biedroń na takim pierwszym wydarzeniu, które robiliśmy w Warszawie, launchując nasz projekt w Polsce Open for Business Summit. I on wtedy powiedział, że samorządy powinny stworzyć klauzule antydyskryminacyjne i je po prostu stosować w przetargach na przykład publicznych i w ten sposób wspierać przedsiębiorców, którzy są bardziej otwarci i przyjaźni i po prostu promować takich przedsiębiorców, którzy tworzą wewnętrzną politykę, powiedzmy, równościową. Ja tu jeszcze wrócę jednak do regulacji trochę, to znaczy chodzi mi o to, że mi się podobają w samorządach, znaczy wydaje mi się, że w każdym samorządzie powinna być instytucja, do której możemy zwrócić się z kwestiami równościowymi, to znaczy bardzo podoba mi się pomysł, że mamy w tej chwili minister do spraw równości, natomiast podoba mi się również to, co w miastach jest, czyli są pełnomocnicy miast do spraw polityki równościowej. Różnie to się nazywa, ale głównie jest to ten etap. I to mi się podoba, ponieważ jest jedna osoba odpowiedzialna za to i wiadomo, że do takiej osoby można się zwrócić. Podobają mi się również, w niektórych miastach są rady do spraw równego traktowania, chyba w Gdańsku, z tego co ostatnio widziałem, we Wrocławiu, więc to są duże miasta, więc może to jakby te dobre przykłady przenosić na te mniejsze samorządy i budować takie miejsce, gdzie możemy wspólnie pracować na to, jak przekonywać biznes, jak budować otwarty samorząd i wspierać właśnie te działania, o których mówiła pani poseł, czyli te kwestia wsparcia organizacji pozarządowych, finanse, fundusze. To są takie drobne kroki i też chyba dużo nie kosztują tak naprawdę samorząd, więc tak. Ja dodałabym do tego jeszcze jedną rzecz. Samorządy mogą tworzyć taką przestrzeń do sieciowania się dla tych przedsiębiorców. Mogą organizować dla nich szkolenia, konferencje, gdzie będą udowadniały albo na bazie też jakby doświadczeń innych samorządów, nawet w innych krajów, gdy będą im pokazywały, jak różnorodność może przyczynić się tak naprawdę do zwiększenia ich konkurencyjności, wydajności, a przez to też zysków. Myśmy w Słupsku podpisali w 2015 roku Kartę Równości, potem Kartę Różnorodności i mam takie poczucie, że to po prostu u nas działa. Ja oczywiście mam świadomość, że są pojedyncze, czy nawet nie tylko pojedyncze przypadki, o których mogę kompletnie nie wiedzieć, ale staram się to diagnozować. Oczywiście zawsze w takiej mniejszej społeczności my jesteśmy sporym miastem, ale bardzo takim inkluzywnym, bardzo kompaktowym, więc myślę rzeczywiście, może dlatego, że ja byłam nauczycielką, pedagogiem, z tym środowiskiem jestem w dalszym ciągu bardzo zaprzyjaźniona i że przez te 8 lat byłam cały czas w ratuszu i moi dyrektorzy wiedzieli, że są bezpieczni. Wiedzieli, że ja nie pozwolę, ani wcześniej robię, ani ja nie pozwolę na to, żeby ktokolwiek nam ideologizował. Oczywiście bolałam nad tym, że ta organizacja, która prowadziła na nasze zlecenie zajęcia z wychowania z wiedzy seksualnej o człowieku, miała taki mały oddźwięk, bo dzieciaki nie przychodziły w tych godzinach, wiecie, 14, 15, zaraz po lekcjach, bo to inaczej powinno wyglądać. Z przedsiębiorcami. Wiecie, w Słupsku większość zdecydowana firm to są młodzi ludzie. To jest już inne pokolenie, które jest dużo bardziej otwarte także na to zjawisko tej różnorodności, także płci. I przyznaję, jakkolwiek miałam przypadki takiej zdiagnozowanej próby samobójczej na poziomie szkoły, ale kto był hejterami? Koledzy z klasy. Kto był hejterami dla nauczyciela geja, genialnego zresztą nauczyciela chemika, świetnego chłopaka, klasa, młodzież, jego uczniowie, słuchajcie, on zrobił krok do tego, przeszedł do innej szkoły. Więc dla mnie tu jest jeszcze problem, że młodzi ludzie, i nie mogę tego rzucić tylko na politykę, która
uczyła tej nienawiści, no chociaż na pewno też na nich oddziaływała. To jest dla mnie problem, że młodzi ludzie. Dlatego ja uważam, że jeśli my, samorządowcy, coś jeszcze moglibyśmy zrobić, to jednak rzeczywiście wzmacniać wiedzą młodzież w jakiś sposób, nie teoretycznie, tylko bohaterami spotkań z nimi czynić tych ludzi, którzy ujawnili się, którzy chcą o tym mówić, bo najlepiej zawsze działać przykładem, ponieważ on będzie działał także na ich emocje. On powie na swoim przykładzie, co go spotkało, tak? I to uczuli albo inaczej mówiąc uwrażliwi na tę inność także młodzież, bo szkolenia takie teoretyczne to niewiele, wiecie, młodzież może sięgnąć. Natomiast dać świadectwo, to jest chyba najlepsza metoda, żeby uczyć tego szanowania różnorodności jako normalności. Ja o tę edukację właśnie chciałem panią zapytać i wykorzystać pani doświadczenia. W jaki sposób edukować i mówić o tym w szkole? Pani była dyrektorką. To jest chyba trudne. Cudna przygoda, najlepsza w ogóle w moim życiu, bo nie bycie prezydentem, ale bycie nauczycielem. To była najfajniejsza przygoda. Słuchajcie, kiedy w latach 90., także w moim liceum, takim prestiżowym liceum, co do samych dobrych domów dzieci przychodziły, zaczął się problem z narkotykami. I przychodziła do mnie na zajęcia z młodzieżą pani, która prowadziła miejską komisję przeciwdziałania, profilaktyki, zapobiegania i tak dalej. To było tak nudne, że ja wiedziałam po pierwszej pół godziny, że nie będzie żadnego efektu. Ale pod Słupskim, niedaleko miasta, to jest 50 km od Słupska, w lesie, jest taki ośrodek dla osób uzależnionych. Był i w dalszym ciągu jest. I ja zaprosiłam tych chłopaków na jedno, drugie, trzecie spotkanie. Sama byłam porażona. Oni po prostu pokazali swoim przykładem, na czym polega sięgnięcie dna. A na takiej drodze do dna byli moi uczniowie, koszykarze, którzy szprycowali się, bo chcieli mieć lepsze efekty. I to było, i ja chcę takimi wzorcami w dalszym ciągu działać. I to jest naturalne. Na pewno wsparcie prawne jest nam bardzo potrzebne, ale tego typu przykłady, żeby docierać do młodzieży, są najłatwiejsze, bo oni mają być ambasadorami siebie samych przede wszystkim. Pani Wiktoria, jak edukować? Ja bym przeszła na chwilę jeszcze z poziomu takiego ogólnego na kilka historii. 4 czerwca 2022 roku zrobiłam razem z moją ekipą pierwszy Marsz Równości w Sanoku. I co się wydarzyło po tym marszu? Po pierwsze, dwie osoby, które są parą różnopłciową, to jest chłopak i dziewczyna, oni nie są ze społeczności, powiedzieli, że oni się przeprowadzają do Sanoka, że zrobiłam wspaniałą promocję miastu, że ten chłopak jest z okolic, a jego partnerka jest w ogóle pochodzi z Węgier, poznali się w Krakowie na studiach i bardzo chciałam przekonać, żeby się zgodziła na przeprowadzkę w jego rodzinne strony, chciał być bliżej rodziców. No ona tak nie do końca była przekonana, ale przyjechali razem na marsz i po marszu powiedziała, że to było cudowne, to było piękne, miała okazję potańczyć w kolorowym tłumie z fantastycznymi ludźmi i że ona chce tu zostać. Mieliśmy historię transpłciowej dziewczyny, która bała się swoich sąsiadów i zobaczyła ich na marszu i w tym momencie już może poczuć się dobrze na swojej klatce schodowej i nie bać się zagadać przed blokiem na spacerze z psem. I to są takie rzeczy, ta widoczność, to żeby się odważyć, wyjść do ludzi, to sprawia, że ludzie mogą się wzajemnie zobaczyć, poznać, że mogą się poczuć dobrze w swoim mieście, najpierw ten jeden dzień, ale później także każdego dnia. I wydaje mi się, że też takie drobne sygnały wsparcia są naprawdę ważne, bo my doskonale wiemy, które restauracje na rynku były otwarte i powiedziały jasne, powieście plakat, w ogóle przyjdziemy, wszystko będzie dobrze, a wiemy, które osoby powiedziały, że nie, absolutnie z takimi rzeczami to idźcie. No i my już nie pójdziemy na kawę do takiej knajpy i nasi znajomi też nie pójdą na kawę do takiej knajpy, więc wydaje mi się, Takie realne straty. Przepraszam? Realne straty tego miejsca. Tak, wydaje mi się, że taka też poczta pantoflowa i pokazywanie, kto jest wspierający, a kto nie jest, zaczyna się od takich małych rzeczy. Mówiąc na poziomie małego miasta, bo tutaj głównie mówimy o tych większych ośrodkach jednak do tej pory,
A dla mnie ta perspektywa małego miasta jako dla osoby z małego miasta i też osoby, która w ramach koalicji miast maszerujących, zrzeszającej osoby i organizacje organizujące marsze w całej Polsce wspiera te najmniejsze miejscowości. Najmniejszy marsz w zeszłym roku był w Sztumie, który ma 9 000 mieszkańców, jak dobrze mówię. Więc to są coraz mniejsze miejscowości, coraz mniejsze ośrodki, w których też ludzie mogą w końcu poczuć się dobrze i chcieć w nich zostać, bo jest bardzo wiele osób, które mówią, mi jest dobrze w małym mieście, ja chcę tu mieszkać, tylko chcę się tu czuć bezpiecznie i chcę tu mieć perspektywy na rozwój, na mieszkanie i tak dalej. To też są inne czynniki oczywiście. Natomiast są osoby, które męczy duże miasto i chcą mieszkać w tym małym, więc w tych małych też ludzie powinni mieć prawo czuć się dobrze, bezpiecznie, mieć mieszkanie i pracę. Do Łukasza i do pani posłanki chciałbym tutaj mieć pytanie. Biznes, przedsiębiorstwo, gospodarka, ekonomia. Dlaczego inkluzywne miasta i wsie cieszą się większym potencjałem? Z waszej perspektywy. Pani ma doświadczenie wrocławskie, pan Łukasz ma doświadczenie raportowe. Jak to z waszej perspektywy wynika? Dobrze, to ja zacznę. Po pierwsze, to co jakby samorządy tracą i co powinny mieć świadomość, to są kwestie pieniędzy i inwestycji tak naprawdę, czyli to, że miasto jest nieotwarte, to powoduje to, że biznes nie przychodzi, tak, nie ma inwestycji. Więc to tracą samorządy, to traci całe lokalne społeczeństwo, że nie mamy nowych fabryk, nie ma nowych właśnie projektów, które mogłyby dać nowe miejsca pracy. To jest po pierwsze jakby pieniądze i inwestycje. Po drugie to, że odpływają nam wykształceni ludzie z miasta generalnie, tak? Czyli miasto nie zatrzymuje ich, więc też to jest jakby takie koło zamachowe tego, że potem ten inwestor też nie przyjdzie, bo tych ludzi wykształconych tam nie ma i nie chcą tam pracować. Więc to jest to, co tracą samorządy głównie. Tutaj pełna zgoda z przedmówcą. Po pierwsze, nie przyciągamy nowych inwestorów, więc tak jak pan Łukasz powiedział, nie ma nowych miejsc pracy. Ludzie, którzy kształcą się w kraju też za publiczne pieniądze, potem z niego wyjeżdżają, bo nie czują się bezpiecznie, szukają dla siebie lepszego miejsca do życia. Nie przyciągamy kolejnych osób, kolejnych talentów. Tracimy na tym wszyscy tak naprawdę. Plus jeszcze ponosimy, nie dość, że tracimy, to ponosimy koszty, bo osoby ze społeczności LGBT+, jeżeli żyją w środowisku, gdzie są uprzedzenia, stereotypy, nie czują się bezpiecznie, to też mierzą się z większymi kryzysami zdrowia psychicznego. To też wpływa na wydajność, jakość ich pracy, ich samopoczucie, ale przede wszystkim wiąże się, o czym też już wiemy, z próbami samobójczymi, z depresjami, więc to są koszty kolejne, które ponosimy, które oni ponoszą przede wszystkim. Pani prezydentko, do pani właśnie nie dotknęliśmy jednego tematu, kochani. Domu rodzinnego. Jak wesprzeć i wzmocnić rodziców młodzieży ze środowiska LGBT? Bo w mniejszych środowiskach to jest ciągle jeszcze lęk, wstyd przed sąsiadami. Jak odczarować to myślenie? Ja pamiętam doskonale, jak do Roberta przychodziły matki synów, którzy okazali się, bo się odważyli przyznać. I te matki mówiły tak, jak zobaczyłam, że pan jest taki normalny, sympatyczny, otwarty, to się przestałam bać, że moje dziecko też jest LGBT. Bardzo ważne, bardzo delikatne tematy, tak? Jak to zrobić? Ja myślę, że moim zadaniem na pewno jako włodarza miasta i pedagoga jest to, żeby skorzystać, mam nadzieję, z tego, że będzie jednak chociażby jedna profesjonalna godzina, niech to będzie za jedną z lekcji religii, dużo większe efekty na pewno będą bardzo dobrych, merytorycznych zajęć. Ja korzystałam w 90-tych latach z absolwentów podyplomowych studiów u Lwa Starowicza. To byli bardzo dobrze przygotowani ludzie, często nauczyciele biologii, którzy potem byli edukatorami. Słuchajcie, do tej pory dziękują mi rodzice tych moich uczniów za to, że z nich zdjęto ten wstydliwy dla nich obowiązek przygotowania swojej córki czy syna do tej dojrzałości. Rodzice też nie potrafią, nawet wykształceni, Bo jej o tym też nie rozmawiać. mieli po prostu. Bo ich nie uczono. Więc to musi być taka wspólna trochę edukacja. Bardziej otwórzmy rodziców, zdejmijmy z nich poczucie, nie wiem, wstydu przed sąsiadami, ale przede wszystkim dajmy młodzieży narzędzia, jakim jest taka naprawdę wiedza. Przecież
Jak myśmy stworzyli ten program edukacji seksualnej w Słupsku, to mieliśmy też program organizacji, która to prowadziła i to był taki zestaw tematów. Ja się musiałam tłumaczyć przed panią kurator i wysyłać do niej zestaw tematów na te zajęcia, bo ona uważała, że tam głównie będziemy mówili o technikach seksualnych. Znaczy, jaki rodzaj wiedzy? Ja mówię, nie, będziemy mówili o tym, jakie są role, jakie są zadania jednej i drugiej płci, jak nas to różnicuje. Czyli naprawdę w dalszym ciągu domy są dla nas jeszcze wyzwaniem, ale przede wszystkim bardzo porządna edukacja o naszych rolach, jakie gramy. Wyprzedziła mnie pani z tym pytaniem o rodzinę. Ja myślę, że tutaj na pewno warto się zwracać o wsparcie, o szkolenia, o informacje do tych organizacji, które zajmują się rodzicami. Mamy organizację My Rodzice, Transparence, Lambda Polska też prowadzi grupy wsparcia dla rodzin osób transpłciowych. Chyba przede wszystkim jest trochę tych organizacji rodziców i myślę, że warto korzystać z ich ogromnego doświadczenia i z oferty, którą mają dla rodziców i po prostu się kontaktować z nimi. Myślę, że będą bardzo chętne i chętni do pomocy i do wsparcia osób w kolejnych miejscach. Nasze wrocławskie doświadczenie też pokazuje, że wystarczy dać społeczności tak naprawdę szansę do pozyskania tej wiedzy i ta edukacja na 3 poziomach, czyli edukacja skierowana do dzieci i do młodzieży, do rodziców, ale dla nauczycieli, ale również dla kadry administracyjnej w szkołach, to działa i wystarczy po prostu z ludźmi normalnie, otwarcie o tym porozmawiać. To jest tutaj też ogromna rola samorządu, ale nie tylko, bo rząd też może oczywiście prowadzić określone programy i dofinansowania dla organizacji, które mogą taką edukację w szkołach prowadzić. Szkoły dziś wiemy, dzięki nowej ministrze edukacji będą bardziej otwarte na obecność tych organizacji pozarządowych, więc tutaj mamy ogromną rolę i samorządu, i również rządu w tym dofinansowaniu. Po pierwsze dla edukacji antydyskryminacyjnej, ale też dla organizacji pozarządowych, które działają w tym obszarze, które są ogromną szansą, którą mają duży potencjał i to właśnie działalność tych grup aktywistycznych, tych organizacji powoduje, że miejsce, w którym oni działają, jest bardziej różnorodne, jest bardziej przyjazne, przez co też ludzie ze społeczności po prostu czują się bezpiecznie. Panie Łukaszu? To znaczy, myślę, że większość zostało już powiedziane, natomiast pewnie to, co mogę dodać, to dobrze było, gdyby samorządy wspierały ośrodki psychologiczne, które by szerzyły taką pomoc dla rodzin, nie tylko dla osób homoseksualnych, czy mniejszości, czy osób wykluczonych, ale również dla ich rodzin. Więc takie ośrodki, gdyby powstawały, gdyby nie musiały iść właśnie do pana prezydenta, czy do ratusza, tylko po prostu miały jeden ośrodek w takim mieście, nawet mniejszym mieście, w którym mogliby zwracać się do psychologa z takimi problemami. Ja chciałbym, żebyśmy za rok spotkali się na podobnym panelu albo w najbliższej przyszłości i żeby nasz panel miał tytuł „Bardzo nam się opłaca różnorodność. Jak bardzo miasta i regiony w kontekście osób LGBT+ się rozwinęły”. Pani Wiktoria Aleksandra Barańska, Koalicja Miasta Maszerujące. Pani prezydentka miasta Słupsk, Krystyna Danilecka, wojewódzka. Pani posłanka Jolanta Niezgocka, posłanka Koalicji Obywatelskiej i pan Łukasz Antkiewicz, Open for Business Lead in Poland. I ja, Krzysztof Kiryczuk. Dziękuję bardzo za tę dyskusję.